Witam. Dzisiaj chciałam pokazać, jak zrobiłam czapkę metodą Entrelac na szydełku tunezyjskim. W tym wideo pokażę, jak zrobiłam na okrągło czapkę i zakończenie. Także będzie pokazany tylko rand dolny, czyli rozpoczęcie wzorem Entrelac robótki. Pokazane również, jak zrobić rąby nachylone w jedną i w drugą stronę i zakończenie czapki. Zaczynamy. Do zrobienia tej czapki używam dosyć cienkiej nitki na 50 gram 150 metrów długości, szydełko numer 3,5. Moje kwadraty będą się składać z 15 oczek. Chcę mieć ich 5. Więc potrzebuję 75 oczek na długość na początek, ale nabieram podwójną ilość, czyli 150, gdyż nie chcę, by dolny rand był bardzo ściągnięty i nieelastyczny. Szczegółowy opis tego wzoru, który tu stosuję, jest umieszczony w karcie u góry. Zastosowałam go również do robienia kapci. I zaczynam od nabierania. Oczko brzegowe, raz, 2 przerwy, 2 i przerabiam 2 na powrocie. Oczko brzegowe w poprzek przerobionego tego oczka plus jedno przerwy i następne oczko wyciągam. Mam 3. Raz, 2, 3 na powrocie. Oczko brzegowe w poprzek, drugie, trzecie i po przerwie w łańcuszek, czwarte i na powrocie przerabiam 4 oczka. Oczko brzegowe, raz, drugie, trzecie, czwarte, jedno przerwy i w łańcuszek 5. I na powrocie przerabiam 5. Raz, 2, 3, 4, 5. Zaczyna mi się robić trójkącik. Oczko brzegowe jednym oczkiem łańcuszka, drugie, trzecie, czwarte, 5, przerwa i 6 łańcuszek i przerabiam na powrocie 6. Raz, 2, 3, 4, 5, 6. Tak długo dobieram, aż będę miała na powrocie 15. Brzegowe. Raz, 2, 3, 4, 5, przerwa, 6 i na powrocie przerabiam 6. W tej chwili mój wzór nachyla się w lewą stronę. Jest 14 i nabieram teraz brzegowe. Raz, 2, 3, 4. Oczywiście wielkość kwadracików możemy dostosować do siebie. Ja tu wybrałam 15 oczek ze względu na czubek czapki i zszycie. Mniejsze kwadraty musiałabym wykończenie zrobić w inny sposób, a chciałam jak najprościej. 14, przerwa i 15 łańcuszek. I na powrocie przerabiam 15 oczek.
mam zrobiony pierwszy trójkącik i teraz do dołu, do łańcuszka przerabiam oczkami ścisłymi. Zaczynam oczko brzegowe łańcuszkiem i tak jak przerabiałam oczka, raz, 2, 3, 11, 12, 13 i 14, czyli miałam brzegowe plus 14. Zasada, gdy robię rąby przechylone w lewo. Zawsze schodzę w dół oczkami ścisłymi. I zaczynam następny trójkącik. Przerwa, nabieram 1, czyli mam to oczko z poprzedniego trójkąta plus nowe nabrane i przerabiam raz i 2. To jest mój początek i dalej przerabiam tak jak poprzednio. Drugie, przerwa i trzecie i robię dokładnie tak samo jak poprzedni trójkąt. I 4 na powrocie. Raz, 2, 3, 4. Mówiłam, że robię na okrągło, a nie połączyłam łańcuszka. Zrobiłam tak dlatego, by dać sobie możliwość balansu, gdy już przerobię wszystkie trójkąty na okręgu. Zmierzę, taki chcę mieć obwód czapki i jeżeli będę miała nadmiar, wówczas wypruję końcóweczkę i resztę dołączę i będę obrabiać w koło. Przerobiłam 5 trójkątów, połączę, zachowując odpowiednią stronę. I mimo że robię na okrągło, to będę robić raz w jedną stronę, raz w drugą stronę. Tu mam nachylony wzór w lewo. W tej chwili będę w prawo. Zmieniam nitkę na drugi kolor. Na prawej stronie to jest moja prawa strona, to jest moja lewa strona. I teraz na boku tego trójkąta pierwszego nabieram, to jest pierwsze, 15 oczek. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 i 15. W tej chwili na powrocie przerabiam te 15. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. I następna zasada. Po przerobieniu 15 wyciągam szydełko i w pierwsze oczko wbijam się, nie w całe, tylko w drugą nitkę z tamtej strony i przewlekam oczko, które przetrzymałam. Tak będę robić tu na całej długości, żeby przymocować tą część, którą robię, do tej krawędzi. A wbijam się w nitkę zewnętrzną, by z tej strony utworzyć ładną krawędź. Jak mam już przeciągnięte,
oczko brzegowe, czyli łańcuszka, i w tej chwili, pomijając to pierwsze, bo już mam je przerobione, wbijam się w następne, to jest 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 i 15. I przerabiam te 15 na powrocie. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 i 15. Jak widać, na powrocie zawsze będzie 15 oczek. Ściągam, przytrzymuję sobie, wbijam się w zewnętrzną, przeciągam, oczko brzegowe, pomijam tą pierwszą i 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 i w ostatnim przerabiam w taki sposób, że przebijam 2 nitki, a tu spod spodu zostaje mi trzecia. Przerabiając zawsze w ten sposób na końcu, mam gwarancję, że będzie też ładne zakończenie tamtego brzegu. Nie w to pierwsze, bo już mam przerobione, tylko w to drugie. 2, 3, 4, 5 i przerabiam w ten sposób 14 rzędów. Zakończając, właśnie przerabiając 2 nitki, przeciągając przez nie ostatnie oczko, zostawiając od dołu i przerabiam na powrocie. Mam przerobione 14 rzędów. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13 i ten jest 14. W tym momencie to jest zakończenie mojego rąbu i przechodzę dalej w prawą stronę, przerabiając na tej stronie w dół. By to zrobić, muszę odwrócić robótkę na lewą stronę. I teraz to liczę jako pierwsze, wbijam się w taki sposób i nabieram oczka. Pierwsze i przeciągam je ścisłym. Drugie, robię to samo. Trzecie, czwarte, piąte, szóste, siódme, przerabiam dosyć luźno, 8, 9, 10, 11, 12, 13 i 14 przerabiam w zagłębieniu. Odwracam z tej strony, powstał mi taki łańcuszek. W tym łańcuszku teraz będę nabierać oczka. Pierwsze przerabiam
łańcuszkiem i to jest raz, nitkę zewnętrzną, tą drugą, wbijam się i nabieram oczka. Nabieram ich w sumie 15. Tak to wygląda. 2, 4, 5, 6, 12, 13, 14 i 15 oczko. Na szczycie mogę je przerobić nawet z tym pierwszym, tu co odstaje. Jest 15. Tak jak tutaj widać tą krawędź, którą łączyłam i wbijałam się tylko w zewnętrzną nitkę, stworzyła mi taką linię. Tak samo tutaj, wbijając się w zewnętrzną nitkę, też tworzy mi się wykańczająca linia. Na powrocie przerabiam 15. Raz, 2, 13, 14, 15 i dokładnie robię tak samo jak poprzedni rąb. Wbijam się w pierwsze oczko w zewnętrzną nitkę, przeciągam i nabieram 15 następnych, pomijając to pierwsze, które już wliczone jest. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 i 15. Oczywiście dwie nitki od góry, jedna zostaje od dołu i przeciągam. I 15 na powrocie. Robię tak w koło, aż do tego momentu. Jak widać, pierwszy rząd miałam skierowany w lewą stronę. Drugi rząd mam skierowany w prawą stronę. Teraz ponownie będę robiła skierowany w lewą stronę i podobnie jak tutaj, tyle, że będę robić rąby kolorem brązowym. Dołączam jeszcze kolor turkusowy do poprzedniego rąbu. Następnie, by wrócić do początku, czyli na szczyt tego rąbu, przerabiam oczkami ścisłymi w górę. Raz, 2, 11, 12, 13, 14 na szczycie. Teraz zostawiając dłuższą nitkę, przewlekam i zaciągam tą poprzednią i nabieram 15 oczek. Raz, wbijając się w tą drugą nitkę. 2, 3, 4, 11, 12, 13, 14 i 15. Przerabiam na powrocie 15 razy. Oczko brzegowe i ponownie 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10, 11, 12, 13, 14 i 15. Przewlekam przez dwie nitki tak jak poprzednio. Tą pierwszą stawiam, wbijam się w drugą i przeciągam razem, łącząc się z tym rąbem. Mam 15 oczko i przerabiam na powrocie. Raz, 2, 3, 4, 15 razy. Nabieram następne 15 oczek. Raz, 2, 12, 3, 13, 14 i 15 ponownie, tak jak robię na końcu, plus do tego przyłączenie do następnego rąbu. I na powrocie 15. W taki sposób przerabiam przez 14 rzędów, aż dojdę do szczytu turkusowego koloru i będę przechodzić do następnego rąbu. Po przerobieniu 14 rzędów 2, 4, 6, 8, 10, 12 i 14, 14 jak widać jest z dziurkami, przerabiam teraz w dół oczkami ścisłymi. Brzegowe raz, dwa, 3, 4, 5, 6 i ostatnie. Przeciągam przez 2 plus dodatkowo w pierwsze oczko i przeciągam przez 3. Tu mi się utworzyła ładna linia i nabieram teraz oczek 15 włącznie z tym z nitki drugiej na zewnątrz. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 i ostatnie 15. I przerabiam dokładnie w taki sam sposób jak tutaj, przyłączając ten brzeg. Z tym, że teraz na powrocie robię 15 tak jak jest. Ponownie nabieram brzegowe 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 i 15 przez dwie nitki, plus do tego nie to pierwsze, bo to już mam, tylko tu i przeciągam razem. Mam 15 i przerabiam je na powrocie. I ponownie nabieram brzegowe, czyli 2, 3, 4, 14 i 15. Przekuwam się tylko plus nitka z
brzegu następnego rąbu przeciągam i przerabiam na powrocie 15 razy. W taki sposób przerabiam ponownie aż do szczytu tego rąbu, by powstał mi takie rąby brązowe w koło. Mam w tej chwili przerobione 5 rzędów kwadratami i będę teraz zamykać na czubek czapki. Mogę już zeszyć w tym momencie moje kwadraty lub robić jeszcze po pasie kolorów. Przechodzę teraz z powrotem na kolor turkusowy i dla ułatwienia nie będę robić na lewej stronie, tylko po prawej. Przerabiam oczkami ścisłymi, zachowując chronologię. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Na szczycie robię dodatkowe jedno oczko łańcuszka i w tej chwili w dół. Raz, 2, 3, 4, 5, 12, 13, 14 i 15 i w górę. Raz, 2, 3. Jak widać w górę robię co drugie oczko, gdyż na tym brzegu zaczynałam od oczka brzegowego. W ten sposób taka krawędź mi się zrobiła. Obrobiłam całość w koło, ale teraz zależy mi, żeby znaleźć się na szczycie rąbu, gdyż w ten sposób będę zamykać całą górę. Mogę obciąć nitkę, ale mogę również przerobić oczkami ścisłymi na powrót na szczyt rąbu. Jestem na powrót na szczycie i w tej chwili to było na lewej stronie, więc na prawej zostaje mi bez zmian i na prawej stronie teraz zbieram oczko pierwsze i z tej strony w oczko i przeciągam przez dwie, łącząc dwie strony. To samo robię z następnym oczkiem. Zewnętrzną nitkę plus pierwszą nitkę z tej strony i przewlekam przez dwa. Tak traktuję na całej długości. Łącząc dwa brzegi rąbu kolorem turkusowym.
Przerabiam tak do samego końca. Mam 14 w tej chwili oczek i 15 jako pojedyncze sobie przerabiam i robię na powrocie 15, raz, 2, 14 i 15. W taki sposób mam to połączone. Przechodzę dalej do następnych rantów, które zrobię dokładnie w taki sam sposób. Po przerobieniu wszystkich 5 rantów tak wygląda mój szczyt czapki. Jeszcze go tu zeszyję. Lewa strona mojej czapki. Ze względu na to, że robiłam ją cienką nitką, nie jest ona gruba. Raczej powiedziałabym, że wiosenna. I to tyle na dzisiaj. Jeżeli chcesz, abym pokazała, jak się robi ranty, na przykład przy szaliku z prawej i z lewej strony, metodą, proszę napisz o tym w komentarzu. Chciałam tu pokazać najprostszy sposób entrelac, a ze względu na to, że nie znalazłam nigdzie wzoru na ten sposób robienia, wykombinowałam go sobie sama, więc może różnić się z oryginałem proponowanym, jeżeli ktoś zna ten sposób. Dziękuję za wszystkie subskrypcje, polubienia i komentarze oraz to, że jesteś ze mną tu do końca i oczywiście zapraszam po więcej.